Pokój dobro. Pokój dobro. Tak, dzisiaj mamy dość długie pytanie, to też posłużymy się karteczką tutaj. Ściągą? Tak, i w trakcie może będziemy odpowiadali na to pytanie po kolei analizując. A dotyczy pytanie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Związane jest to ze śmiercią Pana Jezusa i z dialogiem, który Pan Jezus na krzyżu prowadzi z Łotrem, a mianowicie szczególnie chodzi o tę obietnicę, którą Pan Jezus daje Łotrowi. Śmiało, zaraz. Mianowicie, że dziś będziesz ze mną w raju. No i to pytanie, które dotyczy tego fragmentu, jest rzeczywiście złożone. Ono składa się z kilku takich pewniejszych pytań. Jedna z części tego pytania jest następująca, właściwie to jest wątpliwość. Zastanawia nas, jak to się ma do tego, że Jezus po śmierci trafił za nasze grzechy do piekła. No to jest pewna nieścisłość w tym samym sformułowaniu, bo to trzeba dojaśnić. Jezus nie trafił do piekła za nasze grzechy, prawda? My wyznajemy w credo, że stąpił do piekieł, ale przez ten termin piekła czy piekło rozumie się to miejsce oczekiwania sprawiedliwych na otwarcie nieba. Tak to najbardziej obrazowo można przedstawić. Tak, to też troszeczkę tak tłumaczyliśmy chyba przy tym, czy ktoś został w raju, no, że właśnie dopiero śmierć Chrystusa, grzech pierworodny zamknął dostęp do raju i śmierć Chrystusa na nowo tę bramę raju otwarła. To znaczy wszyscy, którzy żyli w sposób święty do śmierci Chrystusa, nie wstępowali do nieba, ale czekali właśnie w otchłani. Aż Chrystus po tę duszę, nazwijmy to tak obrazowo, po tę duszę stąpi do tego miejsca oczekiwania i tę duszę wprowadzi do raju, do nieba. Tak, ale to nie było piekło w rozumieniu wiecznego, w stanie wiecznego potępienia, wiecznego odrzucenia się od Boga. I nie za nasze grzechy tam stąpił, prawda? Tylko żeby wybawić dusze oczekujące tego zbawienia. Nie ponosi konsekwencji po prostu w związku z tym, tak? Że to no, jakby wziął nasze winy i teraz zamiast nas on tam wstąpił. Nie? No tak to można rozumieć. A więc no, Jezus nie wstąpił do piekieł za nasze grzechy. No tak nawiązując do tego pytania można powiedzieć. Druga część związana jest też z taką wątpliwością, jak to jest, że ta wzmianka o Łotrze występuje tylko w Ewangelii Łukasza. Inni ewangeliści o tym nie mówią. Czy to jest tylko fakt, czy może jakieś opowiadanie wymyślone przez Łukasza, dlaczego on na to zwrócił uwagę, a inni ewangeliści o tym nie mówią. Znaczy to, że inni ewangeliści o jakimś fakcie nie mówią, to nie znaczy, że on jest tutaj wymyślony. Zwróćmy uwagę, że z 4 ewangelistów tylko 2 było apostołami, tak? Czyli 2 czerpało z własnego doświadczenia, innym to opowiadano, zbierali te materiały. Pierwsze Ewangelie też nie powstają w sposób w czasie rzeczywistym do wydarzeń, które się dzieją. Była duża kultura również i przekazu słowa mówionego i w pewnym momencie zauważono, że trzeba to spisać, żeby też te istotne rzeczy związane z naszą wiarą, one zostają przekazane dalej i to, co każdy uważał za istotne i w takim kontekście, który był najbardziej dla danej grupy, do której była pisana Ewangelia, on też to właśnie ujmował tam, także istota rzeczy jest ujęta we wszystkich 4 Ewangeliach. Natomiast one się też uzupełniają, bo na to trzeba zwrócić uwagę, prawda? One się uzupełniają. Zresztą nie tylko opis męki pańskiej różni się, ale jeżeli weźmiemy chociażby początki życia, dzieciństwo Pana Jezusa, to też mamy różne na ten temat świadectwa i też są pewne różne ujęcia, prawda, tego czasu dzieciństwa Pana Jezusa. Ja myślę, że teraz pamiętajmy o tym, że my właściwie tak spijamy trochę każde słowo, każde zdanie z Ewangelii, bo chcemy jakby dowiedzieć się w takich nawet w mikroskopijnych szczegółach, jak to było, dlaczego i bardzo dobrze. Natomiast pamiętajmy o tym, że jakby Ewangelia miała przekazać konkretną treść, konkretne orędzie o to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak jak to było zapisane, że jest obiecanym Mesjaszem, pewną prawdę wiary. No i teraz my właściwie próbujemy jakby jeszcze najlepiej jakiś komentarz do tego, co się dzieje w Piśmie Świętym, w samym Piśmie Świętym znaleźć. No. Nie jest nam to dane, część rzeczy właśnie odkrywamy dopatrując się w określonym kontekście historycznym, w postaci autora, w postaci również i tej grupy docelowej, do której pisał, właśnie rozpoznajemy również i te wszystkie didaskalia, które towarzyszą konkretnemu wydarzeniu. Dlatego też warto czytać
Pismo Święte właśnie w całości, uwzględniając pozostałe księgi, zwłaszcza gdy czytamy też Nowy Testament, co pisali inni ewangeliści, te teksty się uzupełniają i te teksty czasami się nawzajem tłumaczą. Dlatego mówię, to, że w opisie męki pańskiej rozmowa Pana Jezusa z Łotrem jest tylko u Łukasza, no to pewno był dla Łukasza ważny szczegół, który on odnotował. To było, przepraszam, dla niego ważne i dlatego postanowił to też w tym przekazie pisemnym pokoleniom następnym pozostawić. No i trzecia taka kwestia związana z tym pytaniem nadesłanym przez naszych internautów. Czy to, że no właśnie Pan Jezus tutaj mówi o tym wstąpieniu do raju, a mimo to idzie, jak to było w pytaniu, że idzie do piekła najpierw, prawda, potem ten raj, potem, że tylko ewangelista Łukasz pisze o tym wydarzeniu rozmowy z Łotrem. Czy można to interpretować jako brak świadomości Jezusa w kwestii boskiego planu? No to nic, no nie, to tak nie można nigdy tak interpretować. Jezus miał pełną, całkowitą świadomość tego, kim jest, co robi i czyją wolę wypełnia. Zresztą on bardzo wyraźnie sam mówi, że moim pokarmem jest pełnić wolę Boga, prawda? Umierając na krzyżu mówi, Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego, więc pełna świadomość do końca. Co więcej, o tym zachowaniu pełnej świadomości Pana Jezusa do końca świadczy fakt, że chociażby nie chciał przyjąć środków znieczulających, które żołnierze chcieli mu tam podać na gąbce, prawda? Jakiś tam ocet, coś tam było, prawda? To było podawane jako pewien środek odurzający, znieczulający. Pan Jezus do końca pozostawał świadomy i do końca miał świadomość tego, że wypełnia wolę Ojca. Zresztą zobaczmy, że on o tej woli, o tym zamyśle Pana Boga mówi wcześniej też, kiedy udają się do Jerozolimy, Jezus zaczyna mówić o swojej śmierci, ale również i o zmartwychwstaniu i Piotr, kiedy usłyszał o śmierci, mówi, Panie, nie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. I potem te znamienne słowa, zejdź mi z oczu, szatanie, które Jezus do Piotra kieruje. No, i nawet przygotowuje ich wcześniej do tego, co tam się będzie działo. Także jest to świadomość co do Bożego planu względem Jego życia, Jego osoby. On miał i on właśnie na każdym etapie swojego życia świadomie również, w sposób wolny, potwierdza tak, jak chce ten plan do końca realizować. Nie? Zresztą modlitwa w Ogrójcu o tym bardzo też wyraźnie świadczy. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale Twoja wola niech się wypełnia. Więc ta świadomość była na pewno, tak można powiedzieć, 100%. Myślę, że dosyć wyczerpująco odpowiedzieliśmy na to pytanie. Tu zostaje cała kwestia tego, nie, bo ten dialog chyba, nie? Nie, no bo chyba kwestia została tego, że jak wstąpił do piekieł, a miał być z tym z Łotrem, nie? Łotrem. Dziś będzie ze mną w raju, prawda? To dziś, bo właściwie kto był pierwszy w raju? Czy Łotr, czy Pan Jezus, tak? Przede wszystkim to jest taka ciekawostka też, że to słowo raj tutaj użyte przez Łukasza, ono występuje oprócz tego fragmentu jeszcze 2 razy w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie i ono jest używane na określenia nie raju w tym znaczeniu ogrodu, w którym Pan Bóg umieścił pierwszych rodziców, ale wyczytałem w komentarzach, że dotyczy to tego również w tym kontekście tego miejsca wyczekiwania sprawiedliwych na przyjście Chrystusa, zmartwychwstałego. Dlatego Chrystus, tak jest, zresztą tak wyznajemy w credo, umarł, wstąpił do piekieł, o czym mówiliśmy, prawda, czyli wstąpił do piekieł, by wyrwać te dusze tam oczekujące na otwarcie nieba, na zbawienie i wtedy 3. dnia zmartwychwstał. Tak to w credo mówimy. A zatem ten raj, o którym tutaj jest mowa, to może być właśnie to miejsce oczekiwania sprawiedliwych na Chrystusa, ale fakt, że Chrystus umarł pierwej, zanim Łotrowie, ponieważ nie łamano mu golenie. Tak, bo już nie żył, dopiero potem łamano te golenie skazańcom i oni potem dopiero konali, więc można przypuszczać, że już Chrystus, my tu się posługujemy pewnym następstwem czasowym, tak? A zatem można przypuszczać, że Chrystus po swojej śmierci wstąpił do otchłani i te dusze wprowadził do nieba, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie to niebo już było otwarte, a więc niewykluczone, że ten raj, o którym też Pan Jezus mówi, to będzie już ten raj w sensie nieba. Zresztą Chrystus mówi dziś ze mną, czyli
mówi o pewnej komunii, o pewnej wspólnocie, o byciu razem. Prawda? To jest też niezwykle ważne. Będziesz ze mną, będzie już ta jedność. A ta jedność taka prawdziwa będzie w niebie. A więc tu jest też niewykluczone, że jest obietnica dana temu łotrowi, że on będzie z nim w niebie, w raju, tam już w wiecznej szczęśliwości. Pokój dobry. Pokój dobry. Trzymacie się ludzkiej krainy. Potem przywołał znowu sług do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi wewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Męża bowiem